Cześć, dzisiaj będzie recenzja naprawdę ciekawego gadżetu od marki Xreal. Ceny macie w linkach w opisie. Zaczynamy! Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Czym są okulary Xreal 1S? Nie jest to na pewno klasyczny VR, dlatego nie zanurzymy się tutaj w wirtualnych światach, a także nie odetniemy się w 100% od świata realnego, ponieważ jak to w okularach, całe oczy nie będą zasłonięte. Urządzenie nie ma także własnego zasilania i systemu operacyjnego, pamięci dysku, a sterowanie opiera się na kilku przyciskach, które są umieszczone na oprawkach. Tak więc ten gadżet bardziej bym nazwał przenośnym ekranem, który możemy zabrać ze sobą wszędzie. Tak więc urządzenie ma pewne ograniczenia, ale lista zalet jest o wiele dłuższa. Przede wszystkim okulary są po prostu lekkie i wyglądają nieźle. Jak nieco większe, okulary przeciwsłoneczne. Mamy regulowane noski i kilka przycisków funkcyjnych do zarządzania dość licznymi opcjami dostępnymi w menu. Waga to tylko 82 gramy, więc nie ciążą nawet po kilku godzinach użytkowania. No i jeszcze informacyjnie w tle będziecie mieli oficjalną prezentację marki Xreal, gdzie chociażby jest pokazane dokładnie, co możemy zrobić wszystko w menu, jakie są opcje, jak to wygląda. Co prawda w języku angielskim, ale u mnie to jest w języku polskim, a niestety nie mam możliwości nagrania Wam tego, co widzę i wrzucenia do filmu. Wyobraźcie sobie sytuację, że czeka Was długa podróż samolotem lub pociągiem. W tym czasie można obejrzeć film czy serial i możemy tego dokonać albo na małym ekranie naszego telefonu, tabletu, ewentualnie na ekranie w samolocie czy w pociągu. Tymczasem testowane urządzenie jest w stanie wyświetlić obraz różnej wielkości, nawet do 500 cali włącznie. Przyciski na oprawkach zapewniają szybki i dość intuicyjny dostęp do menu z funkcjami, gdzie mamy do wyboru różne rozmiary ekranu i tryb szerokokątny. Co prawda przy większych calarzach musimy nieco ruszać głową, żeby ogarnąć wzrokiem cały wyświetlany obraz. Jest to troszeczkę tak, jakbyśmy usiedli w kinie w pierwszym rzędzie. Dlatego tutaj wielkość ekranu każdy może dostosować pod własne preferencje i wystarczy do tego kilka klików. Jest także możliwość włączenia funkcji podążania obrazu za nami, jeśli ruszamy głową. Dodatkowa funkcja pozwala nawet podczas użytkowania w dzień zaciemnić szkła, więc możemy mieć albo wyświetlany obraz, a za nim nieco prześwitujący świat zewnętrzny, albo zrobić sobie efekt czarnej ściany za wyświetlanym obrazem. Stopni regulacji jest kilka. Jakość obrazu jest niesamowita. Dzięki wyświetlaczom Sony Micro OLED HD Display. Odświeżanie to 120 Hz, a jasność 700 nitów. Często musiałem ją obniżać, bo było bardzo jasno. Mamy bardzo wiernie odwzorowane barwy, a rozdzielczość obrazu to 1920 na 1200 pikseli na każde oko. I muszę tutaj przyznać, że jakość obrazu jest niesamowita, płynność ruchu jest również świetna, a te funkcje, chociażby przesuwanie się ekranu przy ruszaniu głową, działają genialnie, ponieważ obraz podąża płynnie, nie rozmazuje się w tym czasie, nie trzęsie się i działa to wszystko tak jak trzeba. Na dodatek film czy gra może nabrać głębi dzięki funkcji konwersji do 3D. Uzyskamy wtedy ciekawy efekt. Nie jest to VR, gdzie mamy obszar gry w płaszczyźnie 360 stopni. Obraz będzie nadal dwuwymiarowy, ale technologia sprawia, że mamy wrażenie, jakbyśmy patrzyli na świat realny, czyli mamy wtedy poczucie głębi. Odnośnie konwersji obrazu 2D do 3D, to jest to naprawdę ciekawa opcja, natomiast moim zdaniem wymaga jeszcze odrobinę pracy. Technologia ta do spokojniejszych materiałów sprawdza się dobrze. Na przykład oglądamy prezentację nagrywaną z drona czy z helikoptera, jakieś widoki, gdzie ten obraz nie przesuwa się zbyt szybko. Wtedy jest naprawdę fajnie. Można poczuć ten efekt przestrzenności, można bardziej wczuć się w tą scenerię. Natomiast podczas oglądania dynamicznych scen, na przykład scen walki na miecze świetlne, momentami było widać braki w płynności, czy właśnie samo konwertowanie do 3D. Niektóre elementy stawały się na chwilę niewyraźne, a maksymalna wielkość ekranu możliwa była do ustawienia na 200 cali. Dlatego jako dodatek bardzo fajna funkcja, ale moim zdaniem nie funkcja flagowa. Jest tu jeszcze pole do ulepszeń. A co z opóźnieniami? Nie musimy się o nie martwić, ponieważ połączenie jest przewodowe, dlatego transmisja jest zawsze stabilna i praktycznie natychmiastowa.
Podawane przez producenta opóźnienia to jedynie 3 milisekundy. Chip X-Real X1 odpowiada także za wiele innych funkcji, chociażby poprawne generowanie klatek i korekcję obrazu. Mamy także świetnej jakości dźwięk przestrzenny, który zapewniają 2 głośniki sygnowane przez markę Bose. Finally, we have returned. Jednak jeśli korzystacie na przykład ze smartfona, to oczywiście można sparować na przykład bezprzewodowe słuchawki i cieszyć się bardziej osobistym dźwiękiem. Jest także wbudowany mikrofon. Zasilanie urządzenia może się odbywać z telefonu, tabletu czy konsol przenośnych. Natomiast weźcie wtedy pod uwagę, że taki telefon czy tablet będą się szybciej rozładowywać, ponieważ okulary będą pobierać z nich także prąd. Można podłączyć okulary także do PC-ta, laptopa czy konsol typu Xbox Series X i PlayStation 5. Do niektórych urządzeń natomiast konieczne jest dokupienie dodatkowych adapterów. Do innych wystarczy, że urządzenie wspiera transmisję obrazu poprzez USB-C. I na przykład w przypadku smartfona możemy sterować przy pomocy aplikacji Smart Connect, gdzie dostępny jest chociażby kursor myszki, kilka różnych trybów, z których możemy skorzystać do oglądania filmów, do grania, czy po prostu sklonować zawartość telefonu i korzystać z okularów typowo jak z zewnętrznego wyświetlacza. Te okulary są świetną alternatywą dla 2 najpopularniejszych urządzeń, czyli telewizora oraz projektora. Ceny dużych telewizorów są coraz niższe, jednak nie każdy ma miejsce na 65 cali, 75 cali czy nawet większy telewizor. W przypadku projektora, jeśli chcemy uzyskać dużą przekątną, potrzebujemy także dużej wolnej ściany. A jej projektor ma swoje ograniczenia i nie zawsze nadaje się do oglądania przy większej ilości światła. No i oba te rozwiązania nie zapewniają mobilności i elastyczności, jakie oferują okulary X-Real 1S. W cenie urządzenia kupimy bardzo podstawowy telewizor 65 cali lub niezły, ale niewybitny projektor. Dlatego myślę, że opłacalność wciąż przemawia na korzyść okularów. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, ponieważ nie każdy dobrze znosi obraz wyświetlany z bardzo bliska. Ja nie odczuwałem żadnego dyskomfortu, natomiast pytanie, czy przy dłuższym użytkowaniu rzędu tygodni i miesięcy nie będzie to dla niektórych osób męczące i nie będzie powodować dyskomfortu. No i kolejna rzecz, jeśli ktoś posiada wadę wzroku i musi używać okularów, to do telewizora czy projektora możemy je zwyczajnie założyć. A tutaj niestety już nie jest to takie proste, więc ten gadżet sprawdzi się bardziej u osób noszących soczewki kontaktowe. Podsumowując, poznaliście moją opinię na temat tego gadżetu. Tak jak wspomniałem w prezentacji, ma on swoje ograniczenia, ale ma też bardzo dużo zalet, więc może się sprawdzić jako alternatywa dla popularnych rozwiązań. Tak więc ciekawy gadżet, fajnie się testowało. Gdybyście chcieli sprawdzić aktualne ceny czy promocje, zerknijcie do linków w opisie filmu. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, trzymajcie się.